Robi się z kartofla surowego czopek i na noc się go wkłada do tyłka. Tatuaże, czy są szkodliwe, czy to tylko mit? Potrafi wejść do płuc i robić dużo zamieszania w drogach oddechowych, stąd na przykład ten wysyp różnych dziwnych rzeczy, które teraz mamy w Polsce. Ja też to złapałem. Dlaczego ludzie mają mnóstwo pasożytów? W dzisiejszym świecie praktycznie nie jemy rzeczy kiszonych. Hemoroidy. Wstydliwy problem, jak się ich pozbyć? Czyli nie komentując, tylko mnie wystawiasz na strzał. Ale jeśli chcesz się skutecznie leczyć, to przede wszystkim trzeba stosować, przynajmniej ja tak uważam, środki chemiczne. Wiemy, że koza ma idealne mleko, dlatego że macie tam takie naprawdę proste porady, które są skuteczne. Teoria spiskowa jest tak długo teorią spiskową, dopóki nie pójdzie śladem pieniędzy. I odpowiedź na to, dlaczego ludzie mają uczulenie na gluten. Jeżeli my nie użyźnimy naszego organizmu, nie wzmocnimy go, ozon jest substancją, która utlenia wszystko. Im więcej ludzi będzie chorych, tym być może ktoś na tym lepiej zarobi. Organizm nie rozróżnia różnicy między raną ciętą a tatuażem. Ja robię taki leń w kuchni, robi ogórki. Zatłucze się nasze rolnictwo, to jest nasze bogactwo, które natura nam daje, więc nie dajmy sobie tego odebrać. Dołącz do przygody, w której zadbasz o swoje zdrowie. Poznaj partnerów naszego kanału. Hemp King, Biozdrowy i Biowen. Odkryj produkty konopne, zdrową żywność z czystym składem i suplementy diety bez zbędnych dodatków. Linki do naszych partnerów znajdziesz w opisie pod filmem. Gościem dzisiejszego odcinka jest Ryszard Grzebyk, autor wysoce skutecznego łańcucha przyczynowo-skutkowego diagnozowania i leczenia chorób. Dyplomowany w Kanadzie osteopata, doktor medycyny naturalnej i chińskiej. Autor książek Rak to nie wyrok. Cześć, Grzegorz Kusz z tej strony, witaj na kanale. Dziś moim gościem jest Ryszard Grzebyk. Cześć Grzesiu, witam Państwa. No po ostatnim odcinku sporo komentarzy było, sporo zamieszania, ale widziałem, że pozytywnego. Mamy świadomych widzów, więc się cieszę, że ten odcinek wyszedł. Dziś drugi odcinek, ale w zupełnie innym temacie. Chcemy trochę poodpowiadać na wasze pytania, bo ich było bardzo dużo. Nigdy nie mamy czasu, żeby na wszystkie podpowiadać, bo ich jest po prostu setki pytań. Także dzisiaj wybraliśmy kilkanaście. Ja je sobie tu przygotowałem, żeby nie zapomnieć. No i co? Przechodzimy od razu do... Tak odpowiemy na nie jak ostatnio? Nie, dziś będziemy się trzymać tematu... będziemy się trzymać tematu. Jesteście ciekawi, ja też nie znam odpowiedzi na wiele z tych pytań. Czasami one przychodziły do mnie na maila i mówię, zbierzmy to i jedźmy. Tatuaże w ogóle, w kwestii zdrowia. Tatuaże, które są coraz bardziej popularne. Myślę, w naszym kraju również z zachodu to przyszła ta moda ogromna. Widzimy już dzisiaj niektórych ludzi, którym się to po prostu podoba. Ja tego nie oceniam, ale pytanie się takie pojawiło, więc zadaję. Tatuaże, czy są szkodliwe, czy to tylko mit? Jest tak, dopóki organizm jest młody, zdrowy, pełen energii, to jest okej. Natomiast na przykład dr Lubecki z Sacramento, u którego się, byłem tam na takim krótkim kursie, on bardzo rozpracował, nazwijmy to w ten sposób, tatuaże i rany cięte, bo to jest dokładnie to samo. Organizm nie rozróżnia w zasadzie różnicy między raną ciętą a tatuażem. On to naprawdę bardzo głęboko opracował, co się potwierdza też zresztą w medycynie chińskiej, że często choroby, które mamy, są bezpośrednio powiązane z jakimiś bliznami na ciele, które mamy, w tym tatuażami siłą rzeczy, bo skoro organizm nie rozróżnia między tymi dwoma rzeczami, to jest to jednakowo traktowane. Oczywiście część z tych, którzy są wytatuowani od stóp do głów i się świetnie czują, powiedzą, że bzdury. No może akurat na nich to jakoś nie podziałało źle, może akurat ich organizm jest taki, że niespecjalnie mu to przeszkadza, ale mówimy tutaj o tak zwanym przeważającym procencie populacji. Więc z tego powodu zdecydowanie odradzałbym stosowanie tatuaży. Pomijając już powiedzmy wszelkie inne aspekty, jak chociażby ten taki niby komfort, który tatuowani sobie dają, bo coś sobie tam zrobią, to znowu bym poszedł tutaj do przyczynówki. Co takiego jest w psychice, że człowiek uważa, że jego ciało, które ma, jest niewystarczająco ładne, że musi go jakimś tam motylkiem, nie wiem, jakimiś innymi rzeczami upiększyć. Może od tego by trzeba zacząć. Ja nie mówię, że wszyscy potrzebują pomocy jakiegoś psychologa tutaj, absolutnie nie. Natomiast na pewno części ludzi, którzy robią te wszystkie piercingi, tatuaże, tego typu historie, no to nie jest jakby normalne postrzeganie siebie samego i swoich potrzeb. No i teraz już wiem, co się stanie na komentarzach. Dodam jeszcze tylko, że na przykład w Biblii tatuaże, jedzenie mysz i tak dalej jest to jakby jednym wersetem podsumowane, że jest to ohydą w oczach Pana.
No więc jak dołożymy do tego tą mądrość biblijną, tylko że większość ludzi, którzy się mocno tatuują, to raczej nie specjalnie zwracają uwagę na to, co ta Biblia ma nam do przekazania i powiedzenia. No ale cóż tu mogę więcej powiedzieć, tak? Po pierwsze, sugerowałbym przynajmniej, żeby zastanowić się nad tym, co ewentualnie w naszej psychice, jakieś niepowodzenia, załamania, nadmierne spodziewanie się czegoś, czego nie możemy mieć, spowodowały, że na ten tatuaż jakąś mamy ochotę, no bo ci, co już mają, to mają, tak? No to co tu teraz? Też mogliby sobie to zrobić, ale to już jakby wolę powiedzieć tą informację tym, którzy się jeszcze nie wytatuowali, tak? Natomiast ci, którzy już te tatuaże mają i będą mieli jakieś zaburzenia zdrowotne, to wcale nie jest tak łatwo znaleźć kogoś, kto akurat się zna, jak zrobić w przypadku ciężkiej choroby, żeby doprowadzić tak zwany obieg energii, najczęściej powierzchniowy, który wbrew pozorom ma bardzo duże znaczenie dla naszego zdrowia wewnętrznego. Jak udrożnić te przebiegi energii na powierzchni, żeby ten tatuaż nie stanowił dla tego przebiegu energii blokad. No i aspekt biblijny. No każdy sobie może to teraz albo zlekceważyć, albo pójść po tak zwany rozum do głowy i się głębiej nad tym zastanowić. No, ważny temat, także dziękuję, że tak szeroko go odpowiedziałeś na to pytanie. Następne pytanie, nie będę komentował, dziś będę po prostu zadawał pytania. Kolejne pytanie, bardzo ogólne. Czyli nie komentując, tylko mnie wystawiasz na strzał. Tak, dzisiaj ty jesteś gościem, więc tak, zgadza się. Sekcja komentarzy jest dla was, dajcie znać, co myślicie, jakie macie doświadczenia w tym temacie. To jest bardzo ciekawy temat. Dzisiaj nie powiedziałbym, że to się rozwija, one są ciągle bardzo popularne, tatuaże, bardzo popularne, ale z drugiej strony rozwija się, czyli można powiedzieć, że ten biznes się rodzi i coraz częściej słyszę o tym, że są miejsca, gdzie te tatuaże można usuwać. To jest zupełnie też inny biznes swoją drogą, bo przecież lasery się pojawiają i te tatuaże są usuwane, no bo jeśli ktoś na przykład wytatuował sobie imię, czy nawet imię i nazwisko swojej miłości, a potem ona się kończy i nagle zostają z takimi inicjałami, czy tam nawet z całym imieniem, no to później pora to usunąć, więc takie miejsca też pojawiły się, które wybawiają, można powiedzieć, od tego problemu. No ale wiesz, to że się usunie tatuaż, to rana i tak zostaje. Mhm. Więc de facto pod względem zdrowotnym nic to nie zmienia. Tak, dlatego też o tym wspomniałem, bo byłem ciekawy twojego komentarza i czekałem w sumie na niego, bo podejrzewałem, że tak jest, no bo tu chodzi bardziej o usunięcie symbolu, no bo jeśli ktoś faktycznie jakąś symbolikę sobie wytatuował związaną z jakąś kobietą czy facetem i później jej nie chce, no to nie chce symboliki, to, że zostanie tam blizna albo nawet większa blizna, no bo najpierw jest tatuaż, a później jest znowu laserowa ingerencja w to samo miejsce, no to ta blizna będzie chyba jeszcze większa, jeszcze gorsza. No ale to mówimy jako bardziej o takiej estetycznej, czy nie operacji, ale takim zabiegu estetycznym. Dobrze, idźmy do drugiego pytania, które nam się tu pojawiło. Probiotyki, czy warto je stosować? W dzisiejszym świecie na pewno. Dlaczego w dzisiejszym świecie? Dlatego, że w dzisiejszym świecie praktycznie nie jemy rzeczy kiszonych. Jak zjemy kiszonego ogórka, ale żeśmy się najedli, ja tak? Kiszę, sam sobie nawet robię takie ogórki co roku. W tamtym roku zrobiliśmy 50 albo 60 słoików. No nowy rok już ruszył 2 miesiące prawie za nami, więc planuję w czerwcu zrobić może rekordową ilość, może 100 słoików w tym roku zrobimy. Także bardzo proste, jeśli Kuszu umie zrobić ogórki kiszone... Ale Grzesiu, ja tu nie mówię o umiejętności zrobienia kiszenia ogórków, tylko o jedzeniu kiszonych. O jedzeniu, tak, ja nie tylko robię, ale też i wiem, więc zachęcam tych, którzy pamiętają z domu, bo ja też bardzo długo i nie jadłem, ale przede wszystkim nie jadłem, bo jakoś nie smakowały mi te, które dostawałem w prezencie, czy szczególnie ze sklepu, więc stwierdziliśmy, że sobie zrobimy. I też ważne jest, skąd mamy ogórki i cały do tego, można powiedzieć, osprzęt, czyli wszystkie dodatki. Wszystko kupujemy u rolników lokalnych, można ich znaleźć, więc skoro ja robię taki leń w kuchni, robi ogórki, no to też wy możecie robić, to zachęcam tylko. Tak, no weźmy pod uwagę odporność organizmów ludzi starszych, zrobionych na tak zwanych przedwojennych częściach. I mam najlepszy przykład tego, jakim zdrowiem cieszył się mój dziadek, urodzony w 1904 roku. No dziadek, jak pamiętam, to przez całe życie raz miał zapalenie gardła. Ale dlaczego tak było? No wielokrotnie się nad tym zastanawiam. Przyczyn mogło być wiele różnych, począwszy od tego, że nasza rodzina ma dobrą genetykę. To było też to, żeby o czym już wielokrotnie gdzieś tam mówiłem, były przednówki.
I dziadek powiedział, że w czasach jego młodości i nawet później, który już był dorosłym człowiekiem w czasach wojny i powojennych, to praktycznie jedynym pokarmem, który był cały czas, to była kiszona kapusta. No więc proszę sobie wyobrazić, to w każdej formie, tak? Proszę sobie wyobrazić, ile tych mikroorganizmów, tych pożytecznych dla nas probiotyków do tego organizmu się dostawało. A to później owocowało tym, że jak wiemy, że jelita odpowiadają za ponad 80% odporności organizmu, to owocowało to po prostu dobrym zdrowiem. Dzisiaj my praktycznie nie jemy kiszonek. Jak weźmiemy 2 razy na widelec jakiejś kiszonej kapusty, o jaka kwaśna, jaka niesmaczna, tak? Dajemy się nabierać na kolejny chłam, który jest na rynku, chleb na zakwasie, tylko że się nie mówi, że to nie jest chleb ukiszony, tylko dodaje się jakiegoś tam produktu zakwaszającego, który w naszym umyśle daje nam jakby odpowiedź, że to jest chleb autentycznie kiszony, czyli fermentowany, na którym on wyrasta. Nieprawda. On może wyrosnąć, ale to nie jest mąka przefermentowana. Stąd między innymi odpowiedź na to, dlaczego ludzie mają uczulenie na gluten. Dlatego, że gluten, gdy się go przefermentuje jak należy, on traci na swej zjadliwości. Już pomijam fakt, że w dzisiejszych zbożach jest ponad 40 razy więcej glutenu niż w tych starych odmianach płaskórki czy samoprzy, więc sugeruję przestawić się na stare odmiany zbóż, jeśli ktoś ma ten problem, zrobić sobie oczywiście najpierw przerwę i tak dalej. To w książkach To nie wyrok, tam pisze, jak się alergię leczy, można się z tym zapoznać, zrobić sobie przerwę, przynajmniej z pół roku, a najlepiej rok, żeby te kostki jelikowe mogły się fajnie odbudować, jeść duże ilości kiszonek w tym czasie, i później znowu zacząć spożywać pieczywo autentyczne na autentycznym zakwasie, nie jakiejś masie zakwaszającej. I jest duża szansa, że ten problem zniknie. Stąd potrzeba jakby suplementacji tych probiotyków. No wiadomo, że dzisiaj łatwiej jest połknąć jakieś tam kapsułki z bakteriami, których pewnie 90% i tak już w tej kapsułce jest zupełnie nieżywych, nieaktywnych. No ale jakiś tam mikroprocent, który się dostanie do tych jelit, zawsze nam troszeczkę pomoże. Więc odpowiedź brzmi tak, może taka trochę przydługa i okrężna, ale przy okazji coś innego się udało powiedzieć. Witam Państwa serdecznie i chciałem tutaj w imieniu całej ekipy zaprosić Was do korzystania z e-booka, w którym znajdziecie dużo ciekawych, praktycznych i dosyć łatwych porad na poprawienie sobie zdrowia w takich często występujących codziennych sytuacjach. W części, w której napisałem, dowiecie się, w jaki sposób za pomocą kilku w zasadzie suplementów można dosyć szeroką gamę różnych dolegliwości związanych chociażby z przeziębieniem, grypą i tak dalej sobie poprawić. Oraz napisałem tam, jak przygotować się do operacji i jak wyjść po operacji, w sensie wyjść takim, żeby szybko wrócić do zdrowia. Myślę, że to są ciekawe tematy. Inni, którzy dołożyli się do przygotowania tego e-booka, równie ciekawe tematy przygotowali, także serdecznie zapraszam, korzystajcie z tego i niech to wyjdzie wszystkim na zdrowie. Dobrze, Rysiu, dziękuję za kolejną fajną odpowiedź, myślę, że dla wszystkich. No to lecimy z kolejnym grubym tematem, dużym, można by cały odcinek o tym, ale jest pytanie, więc rzucam. Hemoroidy. Wstydliwy problem, jak się ich pozbyć? To jest, myślę, że ważne pytanie dla dużej ilości ludzi. No rzecz jest w tym, że hemoroidy, podobnie jak żylaki, są tą grupą, która na szczęście nie powoduje śmiertelności, ale też niespecjalnie wiadomo, jak je usunąć. Przeróżne zioła, zabiegi, jakiekolwiek by kto nie wymyślił, zazwyczaj kończą się tym, że w najlepszym przypadku nastąpiła duża poprawa, ale dalej problem pozostał. W niektórych tylko przypadkach, gdzie się trafi w przyczynę, to się może cofnąć. Natomiast jest niezwykle trudno, sam się na tym kilka razy przewróciłem, co najmniej kilka razy, próbując diagnozować głębokie przyczyny i powiem szczerze, niespecjalnie mi się udało. Tam to, co się udało wychwycić, zostało wszystko poregulowane. Problem się nie cofnął, więc domyślam się, że jest jeszcze jakaś inna przyczyna oprócz tych takich, powiedzmy, które się da wychwycić w organizmie, która tego typu problemy powoduje. No nie mam tu niestety dobrej wiadomości i nie powiem, że witaminka taka czy inna, czy ziółko takie czy inne jest super, bierz i ci na pewno pomoże i najlepiej, żebyś to kupił z mojego sklepu. No tak nie działam, tak? Ci, którzy mnie znają, to wiedzą, że nie robię takich rzeczy, żeby kogoś na coś, nazwijmy to, napuszczać, że wiem, że to i tak niespecjalnie pomoże. Natomiast jak najbardziej należy tutaj skierować swoją uwagę na organy wewnętrzne, główne, śledzione i wątrobę, dlatego że jedno i drugie, ogólnie ujmując, odpowiada czy za tkankę miękką, czy za napięcie tkanek, czy za napięcie mięśni,
A właśnie te żylaki czy hemoroidy wynikają z tego, że gdzieś tam brakło tego napięcia właściwego i to się mogło uzewnętrznić. No wiemy, że to jest na pewno jeden z powodów, ale nie wiemy jeszcze, ile może być innych. Znaczy jest jeszcze kilka znanych, ale to i tak nie wyczerpuje tego głodu wiedzy, który mamy, żeby z tym sobie poradzić. W jaki sposób można sobie dosyć skutecznie w hemoroidach pomóc? Jest to łatwiejszy temat niż żylaki. Nie przetestowałem tego, bo kilku pacjentom to zaleciłem z prośbą o informację zwrotną, ale oczywiście informacji, jak już pewnie komuś pomogło, to nie było. To jest rzecz następująca. Robi się z kartofla surowego czopek i na noc się go wkłada do tyłka. I tak się po prostu dzień po dniu robi. Ponoć zawarte te związki, które są w ziemniaku, powodują znaczne zmniejszenie się, a w niektórych przypadkach nawet ustąpienie hemoroidów. Czy to zawsze działa? Pewno nie, bo trzeba tu, jak mówię, wziąć jeszcze inne okoliczności, jak chociażby to, czy w tym jelicie na przykład jest właściwy obieg, czy tam są stagnacje, czy tam jest zimno, czy tam jest gorąco, co się dzieje ze śledzioną, co się dzieje z wątrobą, to wszystko trzeba jakby razem złączyć. Natomiast takim pierwszym, powiedzmy, sposobem, który nie wymaga w zasadzie niczego oprócz jednego ziemniaka i kawałka noża, można to sobie wypróbować. Formuły ziołowe, które są na rynku na hemoroidy, generalnie są ukierunkowane na wzmocnienie śledzionych, więc tu też w tym kierunku należy iść. No to jak niestety większej wiedzy na ten temat nie mam. Mhm. Zanim zadam kolejne pytanie, do marketingu mnie prosił, więc od razu pokażę. Książkę Ryszarda znacie, Rak to nie wyrok, już wielu z was kupiło, ale poradnika zdrowia, myślę, że nie wszyscy jeszcze. Poradnik zdrowia, czyli taki zbiór naszych gości, którzy pojawili się w temacie zdrowia i każdy z nich podzielił się 5 takimi prostymi sposobami na poprawę zdrowia, szybkimi i tanimi, najczęściej nawet bezkosztowymi, tak to jest w wielu przypadkach, więc Ryszard też tutaj ma swój krótki rozdział, także dla wszystkich, którzy nie znają i nie mają, to pod spodem jest link. Zachęcamy do tego, żeby inwestować w swoje zdrowie, nie tylko oglądać to, co często mówimy tutaj, praktyka jest najważniejsza, więc zachęcamy do tego, żeby te odcinki oglądać, wracać do nich i przede wszystkim stosować to, o czym tutaj mówimy. W każdym odcinku tej wiedzy darmowej jest na kanale potężna ilość u nas, zresztą na polskim YouTube również, bo Ryszard występował na innych kanałach, także przede wszystkim korzystajcie z tego, nie tylko oglądajcie, bo ja słyszę wielokrotnie, widziałem ten odcinek, wszystkie widziałam. Jakbym zadał tam później takie pytanie, a ile pamiętasz albo ile zastosowałaś, to myślę, że ten egzamin mógłby być niezdany w wielu przypadkach, dlatego teraz rozmawialiśmy parę minut temu, że rumianek mam w termosie i sobie piję, bo słyszałem ostatnio, że ma dobre właściwości, więc ja od razu mówię, testuję. No i zauważyłem na swoim przykładzie, że faktycznie lepiej to u mnie poprawiły się niektóre funkcje. Wracam do pytań. Ale jeszcze pozwolę sobie do tego poradnika tutaj wrócić. Rzeczywiście zachęcam, żeby go nabyć, gdyż najnormalniej w świecie macie tam takie naprawdę proste porady, które są skuteczne i warto to mieć pod ręką, bo w momencie, gdy masz problem, to człowiek zazwyczaj nie wie, gdzie szukać. Szukamy. A tu jest dokładnie, tu jest wszystko w takim prostym wydaniu, także polecamy. Wracamy do pytań. Jest ich dużo, więc spróbuję sobie wybrać coś. To jest ciekawe pytanie. Myślę, że przyda się wkrótce, no bo przecież wiosna przed nami. Mam nadzieję, że już jak najszybciej. Co pan myśli o ozonowaniu owoców i warzyw w celu pozbawienia ich pestycydów? Czy jest korelacja między problemami z tarczycą, a problemami z wątrobą? To jest druga część pytania. Możemy zostawić. Najpierw jest owoce i ozonowanie. No tak, ozonowanie okazuje się najskuteczniejszym sposobem na usuwanie tych pestycydów, tylko tu trzeba zachować zdrowy umiar, który nie umiem lepiej określić w parametrach, jak to zrobić. Dlaczego? Dlatego, że ozon jest substancją, która utlenia wszystko, łącznie ze stalą nierdzewną. Skoro utlenia wszystko, to i utlenia stal nierdzewną, tym łatwiej sobie poradzi na przykład ze skórką jakiegoś warzywa czy owocu. Więc trzeba to mieć na uwadze, dlatego że utlenione te substancje chemiczne, które w tym momencie będą w tej skórce czy w tej warstwie podpowierzchniowej, one mogą się stać toksyczne. Więc powiem szczerze, ja wolę takie wyciąganie chemikali, jak na przykład za pomocą sody oczyszczonej, czyli wysokiego pH i niskiego pH na przemian, żeby to robić, a ozon niespecjalnie, dlatego że jak później obierzesz na przykład jabłko i chcesz się pozbyć tych półsubstancji, które powstały przy utlenianiu ozonem tych substancji chemicznych, które tam były, no to i tak musisz obrać tyle, że z tego jabłka tak naprawdę niewiele ci zostanie.
Z kolei spożywanie tego, moim zdaniem, to jest kolejne obciążanie organizmu, więc tą drogę bym niespecjalnie szedł. No można to zrobić, gdyby ktoś robił delikatnie, na zasadzie sama warstwa powierzchowna, później ściągamy skórkę i reszta się nadaje do spożycia, bo nie było to ozonowane zbyt długo, pewnie można. Natomiast po co mam wchodzić w takie techniki, gdzie mogę sobie zafundować dodatkowe toksyny, jak mówię, wysokie pH na przemian z niskim pH i w zasadzie te chemikalia oczywiście nie wyciągnie ich tam spod samej warstwy podskórnej, no ale jeśli komuś na tej skórce zależy, to z tej skórki raczej tam lwią część ich wyciągnie. A chyba że rozwiązaniem jest kupowanie po prostu warzyw, owoców ze sprawdzonego źródła, czy mówisz akurat o jabłku, no to co, stare odmiany i znalezienie sobie kogoś, kto ma stare po prostu odmiany, a nie te odmiany marketowe jabłek, które trzeba wielokrotnie podlać, żeby one w ogóle wrosły. Tak, ale wiesz, tu mamy jeszcze kolejne zagrożenie w dzisiejszych czasach, bo już te skurczybyki rozpylają z samolotów nie tylko same chemikalia, ale rozpylają długości cząsteczki folii, która normalnie potrafi wejść do płuc i robić dużo zamieszania w drogach oddechowych. Stąd na przykład ten wysyp różnych dziwnych rzeczy, które teraz mamy w Polsce. Ja też to złapałem ostatnio. Powiem szczerze, no nie mam dowodów, bo nie robiłem próbek powietrza, nie wychwytywałem, nie mam maszyny, żeby to jakoś odfiltrować i żeby tu powiedzieć, że mam na to mocny dowód, ale gdzieś tam podejrzewam w środku, że to mogło być spowodowane właśnie takimi dużymi opryskami z góry. Więc nawet jak nie, na przykład tych jabłek czy jakichś innych warzyw nie opryskasz ich chemicznie, a to świństwo ich oblepi z zewnątrz, to i tak jest jakiś sens, żeby na przykład tym ozonem delikatnie to objechać, czy po prostu tą skórkę najnormalniej w świecie zdjąć, chociaż w skórce najwięcej mamy tych mikroelementów, no ale to możemy dostarczyć z kolei z pyłku pszczelego i w tym pyłku też niestety będzie tego syfu trochę z powietrza, no ale żyjemy w takim świecie, w jakim żyjemy. Okej, no to ruszmy jeszcze jeden temat. Myślę, że możemy wiele, ale ten jeden też się pojawił jako ogólny temat. Ale zadam kilka pytań, bo tutaj jest więcej. Pogrupowałem, czyli w kwestii pasożytów. O co tu chodzi w ogóle? Może takie pytanie otwierające. Dlaczego ludzie mają mnóstwo pasożytów? I też dalej, to jest to samo pytanie, dlaczego nie odrobacza się dzieci i dorosłych tak, jak to było powszechne w latach 70. i 80. Ja za siebie mówię, że nie pamiętam, bo mnie jeszcze na świecie nie było, czy tak faktycznie było, a teraz jest wręcz wyśmiewane lub nikt nie wierzy, że ma pasożyty, że ten temat zrobił się znowu wstydliwy, taki, że go nie ma w mediach. No skoro to było kiedyś robione, a teraz nie jest robione, to zawsze należy się zastanowić dlaczego i czy przypadkiem ktoś na tym nie zarabia. Już to nie jeden powiedział, śledzący tak zwane teorie spiskowe, że teoria spiskowa jest tak długo teorią spiskową, dopóki nie pójdzie śladem pieniędzy. Jak zaczynasz iść śladem pieniędzy, nagle wszystko zaczyna się stawać zrozumiałe. Jeżeli człowiek nie będzie się odrobaczał, no to będzie chorował. A jak będzie chorował, no to ktoś na tym zarabia. W Polsce też już teraz nie robi się tego, co robiło się kiedyś. Na przykład jeśli chodzi o zwierzęta hodowlane, wiemy, że koza ma idealne mleko, dlatego że koza nie przekazuje żadnych pasożytów do mleka, żadnych. To jest najdroższe mleko, jakie może być i to jest na dodatek antybiotyk, czyli wszystkie schorzenia górnych dróg oddechowych łącznie z gruźlicą płuc ono leczy, tylko trzeba pić świeżo, zaraz po udojeniu, nieprzygotowane. A krowy mają to do siebie, że wszystkie, nazwijmy to w cudzysłowie robactwo, przekazują do mleka, ale krów już się też nie odpasożytnicza. Źle to powiedziałem, końcówkę proszę sobie poprawić. Dlaczego? No bo z tego samego powodu i więcej ludzi będzie chorych, tym być może ktoś na tym lepiej zarobi. Znowu upatrywanie przyczyny wszystkich chorób w pasożytach jest totalnie błędne. Na tym bazują na przykład polscy, no nie chcę mocno mówić, ale nazwijmy to naturopaci, którzy kupili sobie jakiś biorezonans, zrobili kilkudniowy kurs i bez końca niszczą pasożyty w organizmie danego człowieka. Mimo tego, że człowiek niby już został wyleczony, wraca do nich za parę tygodni, oni znowu odkrywają niezliczone ilości różnych patogenów i znowu go tymi częstotliwościami męczą bez końca. A ja zadam pytanie, skoro w tym organizmie następuje rozwój tego robactwa, to może zastanówmy się, jaka jest przyczyna tego. Czy to jest przyczyna tego, że wszędzie są pasożyty? Tak, pasożyty są wszędzie. Więc pytanie, czy my możemy się przed nimi jakoś wyizolować? Nie da się. Dlatego, że też te pasożyty są niestety też naszą częścią składową, bo praktycznie wszystkie te rzeczy mamy u nas w sobie.
Kiedy się rozwijają? Wtedy, kiedy mają dogodne warunki do rozwoju, czyli krótko mówiąc, kiedy z jakiegoś tam powodu następuje osłabienie jakichś tam naszych funkcji czy organów. Wtedy one się rozwijają. I wtedy możecie tłuc z tymi swoimi biorezonansami do końca świata, dopóki ten organizm będzie słaby, to go nie usuniecie z niego tych patogenów. Więc należy iść troszeczkę po tej linii przyczynowej i wiedzieć, że najpierw trzeba wzmocnić organizm, to co powiedział twórca homeopatii. Patogeny są niczym, teren jest wszystkim. A czym jest teren? Teren to jest nasz organizm. Jeśli nasz organizm będzie silny, to żaden pasożyt praktycznie nie będzie nam straszny, bo nawet jak będzie sobie w nas żył, to on nie potrafi się i tak mocno rozwinąć. To jest to samo, bo bardzo przez analogię bardzo łatwo to zrozumieć, co się dzieje w rolnictwie. W rolnictwie na przykład jedzenie jest praktycznie prawie że puste, to znaczy rośliny są wysokie, wybujałe, ale tam nie ma mikroelementów. Dlaczego nie ma mikroelementów? No dlatego, że w glebie, na której rosną, tych mikroelementów nie ma, które są niezbędne do tego, żeby obrobić mikroelementy z gleby i żeby je przekazać do rośliny. Bo to jest cała symbioza. To, że się ich, że tak powiem, wyrości na nawozach sztucznych, bo ich to łatwo postymulować, to nie znaczy, że one mają jakiekolwiek sensowne, powiedzmy, środki odżywcze w środku siebie, które nam sprzyjają. W związku z tym, jeżeli będziemy mieli wyjałowioną glebę, niestety pokarm dla nas, po pierwsze, nie będzie zbyt dobrze przyswajalny, po drugie, będzie pełno chemikali. Odnieśmy to do naszego organizmu. Jeżeli my nie użyźnimy naszego organizmu, nie wzmocnimy go, to patogeny będą rosły. Tak samo jak na glebie, która jest przesypana nawozami czy herbicydami, tam zawsze mnóstwo, gdyby ją zostawić tą ziemię na rok czasu, to tam mnóstwo rzeczy, które normalnie są w naturalnej kolejności pod kontrolą roślin, które się tam zasiewa, nagle nastąpi, powiedzmy, wyskok tych wszystkich dziwnych robactwa i potem trzeba stosować kolejne silne chemie, żeby ich zabić. To jest krańcowa głupota. Skoro wiemy, że to tak działa, to dlaczego nie przechodzimy na rolnictwo ekologiczne? No dlatego, że jest mniej wydajne. No dobrze, może jest mniej wydajne, ale czy w tym momencie nasze życie i zdrowie jest tak nieistotne, że możemy tylko pędzić te rośliny, nie zwracając uwagi na efekt końcowy? Pytanie retoryczne. Ale znowu moglibyśmy w to rolnictwo iść i kolejne minuty rozmawiać o tym, bo to temat bez końca. No to ostatnie pytanie na dzisiaj, związane oczywiście z tym odrobaczaniem, no bo przecież nasze zwierzęta odrobaczamy, przynajmniej tak się nauczyliśmy, że idziemy, kupujemy tabletkę i mówimy... Pieska i kota, tak, ale już nie krowę, która daje mleko. Dokładnie tak, czyli piesek czy kotek dostaje tą tabletkę odrobaczającą raz na kilka miesięcy, ale osoby często nie tylko zapominamy, ale nawet nie myślimy o tym, że powinniśmy się odrobaczać. No tutaj krótka informacja o tym właśnie, czy, jeśli tak, to jak, dla kogo, kiedy, albo gdzie o tym poczytać, no bo to jest temat znowu rzeka. No w przypadku silnego zakażenia patogenami, no bo są takie i wtedy one są rzeczywistą przyczyną ciężkich chorób z rakiem włącznie, no trzeba stosować, przynajmniej ja tak uważam, środki chemiczne, te, które są w aptece, dlatego, że to działa szybko. W momencie, gdy to zrobimy, wtedy mamy czas na stosowanie rzeczy naturalnych po to, żeby zapobiegać rozwojowi tych patogenów i jednocześnie należy wzmacniać organizm. Ale tak na szybko, powiedzmy z apteki czy od weterynarza kupić Zentel zabija sporą ilość różnych właśnie nieprzyjemnych rzeczy, a ze środków naturalnych wszyscy wiedzą, że łupina z orzecha włoskiego jest świetną rzeczą, że glistning jest świetną rzeczą, że wrotycz jest świetną rzeczą. I oczywiście zaraz ktoś powie, a to są rośliny, na przykład wrotycz czy glistning zabronione. Drodzy Państwo, prawda jest taka, że jeśli chcesz się skutecznie leczyć, to trzeba przede wszystkim, nie polecam, żeby to robić samemu, żeby to było klarowne, bo to są rośliny troszeczkę toksyczne, dlatego one są zabronione. Ale jeśli chcesz się skutecznie leczyć, to przede wszystkim weź sobie do swojej apteczki rośliny, które są zabronione. Tylko naucz się dobrze nimi posługiwać, żeby się nie zatruł. Najlepiej nie jakieś szkolenie, które zielarskie i temu podobne rzeczy, żebyś ty wiedział, jak się bezpiecznie nimi posługiwać, bo to nie jest tak, że jest zabronione, to nie wolno się posługiwać. Jest zabronione z tego względu, że ludzie generalnie nie zwracają uwagi, że to im może zaszkodzić, więc często bez opamiętania pewne rzeczy stosują. No wtedy następuje jakieś tam zatrucie, no jest problem. To oni też z jednej strony robią dobrą robotę, że zabraniają, ale ci, którzy wiedzą o tym, no to nie ma żadnego problemu. Akcyzy nie ma na tych rzeczach, więc dlatego są zabronione. Tak.
Alkohol stoi i półki się uginają, a... No. Tak, a tutaj myślę, że zakończyliśmy w taki sposób, że chyba zrozumieliśmy wszyscy, bo przecież ostatnio też brano się za sklepy zielarskie, chciano je uregulować. Ale to uregulują wcześniej czy później. Tak, to też myślę, że warto korzystać. Ale tylko dlatego, póki jest. Że nie ma świadomości w społeczeństwie takiej, że to jest nasze bogactwo, które natura nam daje, więc nie dajmy sobie tego odebrać. Jedyną grupą w zasadzie teraz, która potrafiła się zorganizować i walczyć o swoje prawa, to są rolnicy, ale i tak pół Polski na nich psioczy, bo zupełnie nie rozumie, jakie jest zagrożenie, jeśli oni nie wywalczą tego, co chcą i co to niesie dalej. Dalej to niesie, krótko mówiąc, to nie na temat, ale niesie to, że cała żywność do Europy będzie, albo lwia część żywności będzie do Europy przywożona z Ameryki Południowej, bogato zlana Roundupem oczywiście, czy z Afryki. Zatłucze się nasze rolnictwo i krótko mówiąc będziemy jedli to, co wyhodują tamci, z wszelkiego tego konsekwencjami zdrowotnymi i będziemy się dziwić, że jeszcze bardziej chorujemy. To oczywiście to nie jest na przyszłe kilka miesięcy, bo to jest jakby plan Unii Europejskiej, żeby zrobić strefę wolnosłową z Ameryką Południową, chociażby dotyczącą żywności. Ja się pytam, dlaczego ja mam jeść pszenicę czy ziemniaki wyhodowane w Ameryce Południowej, a nie swoją, którą rolnik, mój sąsiad to robi. Większość ludzi nie ma o tym pojęcia, tylko ma jakieś swoje wyobrażenie świata wirtualnego w zasadzie, bo nie rzeczywistego. Jeszcze psioczy na rolników, którzy w naszym interesie naprawdę robią co mogą, żeby zrobić co się da. Oby się udało. Oby się udało. Zakończmy właśnie tą pozytywną myślą. Oby się udało i zróbmy wszyscy, wy również, to co się da w naszym wspólnym interesie. Bo przecież żywność, dziś o tym tak nie myślimy, no bo przecież żywności mamy dostatek, więc o tym Jeszcze, dokładnie. O tym nie myślimy, o tym się nie mówi, nie martwimy się, więc róbmy wszystko, póki się da, póki jeszcze mamy czas. Wszystkiego dobrego, dbajcie o siebie. Dziękuję bardzo. Dzięki, cześć. Dziękujemy, że byłeś z nami. Jeśli wciąż odczuwasz dreszcz emocji po naszym show, nie krępuj się pokazać nam tego palcem w górę i zasubskrybować kanał, abyś nie przegapił kolejnych filmów. Nie zapomnij też zanurzyć się w wcześniejszych odcinkach na naszym kanale lub posłuchać ich w formie podcastu. Do zobaczenia!